To ja, Krzysztof. Czasem mi jest głupio, że tak wyglądam, miałem taki ryj śmieszny. Ty masz śmieszny ryj? No. Ja też mam śmieszny ryj. Muszę wam coś wyznać. Miałem na ten tydzień fajny plan i pomysł na ciekawą wycieczkę, ale trochę stchórzyłem, bo prognoza pogody była niekorzystna. Nie powinienem był, bo okazało się, że wszystko jest spoko. No i jestem na siebie zły. W sumie co by było, jakby była zła pogoda? No trudno by było, nie? Więc jestem zły i możemy z tego wszyscy wyciągnąć lekcję. Jak masz iść na wycieczkę, to idź na wycieczkę. You regret the things you don't do more than the things you do. Travel, folks. Inspiring. Ale tak czy siak nie chcę jeszcze mówić, o co chodziło, bo mam plan, żeby to zrobić tylko w późniejszym terminie. Wiecie panowie, tutaj sobie robią zdjęcia obiektywem z 1860 roku i za darmo ci robią zdjęcie i potem wywołany film ci wysyłają. Wow. One, two, three. Thank you. I can put it here again? Okay. This is digital camera and the Yeah. 160 years old Lens. French Wow. lens. Amazing. 60. So I will use for this Okay. cap for 1 second. Okay. So please don't move. Yes. Okay. Ciekawe, nigdy nie widziałem czegoś takiego. Ktoś ma taką kamerę, że przysłonę jakby ręcznie wsadza po prostu. Jakby pierścień przysłony wsadza do aparatu. Nie ma w ogóle reader na... No nie ma odczytów żadnych, więc wszystko jest... Mierzy sobie światło Canonem 5D. Ale jaja, tutaj koleś ma lwa małego. Jest kilka małych lwów. Myślisz, że to tak legalne mieć lwa? Chyba tak. Niebezpieczne przecież. Chyba nie wszystko legalne. Wciąż zbieramy, Kasia, już No pana. niedługo kupimy. Ja będę jeść. Ja już nie robię prawa jazdy, bo już niedługo będą samoprowadzące się samochody. Mam nadzieję, że będą się dobrze prowadziły. Kasia musi pokupować prezenty dla rodzinki w Stanach Zjednoczonych, w United States. Mają tutaj akurat kolekcję zaprojektowaną przez muzułmańską projektantkę, więc można tutaj hijab na przykład kupić marki Uniqlo i tak dalej. Mam dla was fajną zabawę, podlinkujcie to ludziom, którzy czasem udostępniają takie motywacyjne obrazki, jak to w Japonii islam jest nielegalny i nie ma muzułmanów. Jak będziecie sobie w Japonii przejazdem, przelotem, chcecie sobie kupić coś do ubranka, takiego charakterystycznego japońskiego, niedrogiego, polecam tę sieć sklepów Uniqlo. To jest skrót od Unique Clothing, okazuje się, czego nikt, nie wiem, bardzo mnie zaskoczył ten fakt, że ta nazwa stąd się wzięła. Największy sklep Uniqlo na świecie to jest właśnie ten, w dzielnicy Ginza, ma 12 pięter, zdecydowanie zbyt dużo dla takiej osoby jak ja. Chodźmy gdzieś indziej.
GH5 stabilizator. Jest stabilizator w body, co znaczy, że jeśli masz obiektyw ze stabilizacją, to masz podwójną stabilizację. Trochę momentami widać, wygina się obraz. Taki sztuczny efekt jest, ale myślę, że trzeba mieć dobrze wyczulone oko, żeby to zauważyć. Dla większości ludzi to będzie niezauważalne. To jest generalnie luneta, można tym robić zdjęcia zwierząt nawet, teoretycznie. W połączeniu z tym stabilizatorem można to rozkręcić na maksymalną długość i robić naprawdę fajne ujęcie. W GH4 nie było to aż takie łatwe, bo trochę się trzęsło. Ale słodkie, dla kogo to kupiłeś? Dla... jak się mówi mi? Siostrzenicy, nie, bratanicy. Łaka, 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 łaka. Zrobili taką wystawkę na temat Pacmana w jednym z domów towarowych. W Japonii jest nieprzejednana ilość takich sposobów na wywalenie pieniędzy. Ja do takich rzeczy chodzę tak jak do galerii, tak obejrzeć sobie co mają. Nie lubię strasznie pieniędzy wydawać, jestem skąpcem. No fajne, no ale po co takie coś mieć? To jest ciekawe, Pacmanowe te przynęty na ryby. Tu jest nawet film pokazany, jak się łowi. Zegarek z Pacmanem za 1 900 000 jenów. Wiesz, że Pacman został wymyślony dzięki pizzy? Największy Pacman na świecie. Kurde, Ginza nocą to jest takie widoki jak z jakiejś książki o Japonii z lat 90. Takie, wiecie, piękne widoki z Tokio, które się oglądało 15-20 lat temu. W ogóle to tutaj na stacji metra, mniej więcej tutaj się poznaliśmy z Kasiolem. Najbardziej znany sushi bar świata tutaj jest. Był Obama. Chodzi oczywiście o słynne Sukiyabashi Jiro. Nigdy nie byłem. Może kiedyś będzie okazja. Trzeba tam się zapisywać jakiś miesiąc czy 2 miesiące wcześniej, żeby mieć szansę na stolik. Plus jest zajebiście drogo. O Boże, jak jestem głodny, nie dojdę chyba. Jak chcecie się więcej dowiedzieć o tej okolicy, to pod koniec zeszłego roku, w grudniu chyba, zrobiliśmy fajny filmik taki o zwiedzaniu właśnie Asaksy. Jesteśmy teraz w ogóle w takiej starej części Tokio, gdzie jest kompletnie inny klimat niż na zachodzie, więc teraz możecie sobie zobaczyć, jak wygląda taka Japonia post lata 50. Zawsze to mówię, jak jesteśmy w tej okolicy, bo to jest taka moja domyślna rzecz, którą mówię, jak jestem w Asakusa. Ale zakładam, że część z Was nie ogląda tych wszystkich filmików. Maskotką tutaj tunelu jest kret. No ma to sens, trzeba przyznać. Oh, I got it! Oh! Co tam? Masz loda? Mhm. Ciężko było go zdobyć, co? No. Musiałam się popracować.
Jesteśmy w aptece, ponieważ Noga mnie boli. na złą pogodę. Jest też jak taki stary wujek, którego boli noga, jak pogoda się zmienia. To jest zabawne, że w Roppongi pod Mori Tower co roku jest wystawa Doraemonów. No nie za pełno tutaj. Co? Nie za pełny ten Ale theater. jesteśmy jeszcze wcześniej, nie? Tak wygląda. Tak zrobili Spidermana? こんなシネマイレージカードがある No nie wiem, czy to jest takie fajne. Najlepsza rzecz w chodzeniu do kina w Japonii to reklamy przed 映画 filmem. を6回見るとブレードランナー2049スター・ウォーズフォースの覚醒のその後を描くシリ Bardzo fajny film. Z tych takich filmów Marvela dedykowanych pojedynczej postaci, myślę, że jeden z najfajniejszych. A teraz siusiu, Karol Paciorek i spać. Ale jestem zmęczony i ja się pytam, kto ponosi za to winę?